Witajcie na moim kanale. Miałam ostatnio ciekawą dyskusję z jednym z członków mojej rodziny o tym, czym wsypywać grządki lub alejki na naszych działkach. Są różne szkoły, różne metody i różne materiały, tworzywa do tego, aby je wykorzystywać. Ja mam doświadczenie z korą, którą widzicie w mojej ogrodzie po prawej stronie, że ze żwirkiem, który został wysypany na alejkach, oraz szyszkami, które miałam na poprzedniej swojej działce, oraz również z suchą trawą, którą ściółkowałam rośliny. Może powiem tak, wszystko zależy od naszego gustu, od stylu, w jakim mamy ogród, od budżetu, którym dysponujemy oraz od tego, do czego chcemy przeznaczyć daną grządkę. Warzywa, jak również owoce, dobrze jest ściółkować przesuszoną trawą. Nie tylko stanowi ona doskonały nawóz dla naszych roślin, ale także zapobiega wyrastaniu chwastów. Korę dobrze jest stosować na grządkach, gdzie sadzimy rośliny i najważniejszy mój plus, który ja najważniejszy mam, jeżeli chodzi o korę, jest taki, że mogę sadzić rośliny cebulowe. Nie mam wyłożonej agrowłókniny pod korą i to jest w sumie najważniejsza informacja, bo w momencie, kiedy wyłożycie agrowłókninę pod korą, możecie mieć problemy z sadzeniem roślin cebulowych. Po pierwsze, sadzenie roślin cebulowych jest utrudnione, a po drugie, w momencie, kiedy te rośliny wyrastają, trzeba pilnować, żeby one trafiły akurat w tą dziurkę, w którą wkładaliśmy cebulkę, a nie przypadkiem w inne miejsce. Dlatego ja zdecydowałam, że w swoim drugim ogrodzie, który zakładam, nie będę wykładała agrowłókniny. Po prostu wysypałam grubszą warstwę kory. Była to kora, która została zakupiona w tartaku, nie w supermarkecie. Miała po prostu ona lepszą cenę i lepszą jakość. Dzięki temu widzicie, że na mojej grządce jest bardzo dużo roślin cebulowych. Są tulipany, są krokusy, z tyłu jest szachownica, wyrastają już lilie. Nie mam żadnego problemu z tymi roślinami, jak i również nie mam problemu z chwastami, dzięki temu, że warstwa kory jest duża. Dodatkowo ziemia też nie wysycha ze względu na warstwę kory, która tutaj została wysypana. Z tyłu w donicy mam wysypaną korę i to jest tak naprawdę nie jedyne miejsce w moim ogrodzie, gdzie pod korą znajduje się agrowłóknina. Założyłam, że jeżeli położę agrowłókninę pod korę, to ziemia nie będzie tak szybko wysychała. Natomiast powiem Wam szczerze, że troszeczkę żałuję tej decyzji i nie wiem, czy tej agrowłókniny nie usunę, ponieważ chwasty i tak miejscami wyrastają, szczególnie w tych miejscach, gdzie jest łączenie agrowłókniny. Dodatkowo system korzeniowy nie jest zbyt rozwinięty, ponieważ jak tylko odłożę, tutaj odchylę agrowłókninę, to zaraz widać, że system korzeniowy jest zaraz pod agrowłókniną. Zamiast korzenie iść w dół, to są one powierzchniowo położone. Po trzecie, kora bardziej wywiewa, a po czwarte, nie mogę w tym miejscu zasadzić roślin cebulowych. Jedyne miejsce to są krokusiki, które są zasadzone pod sadzenką i to tylko dlatego, że akurat w tym miejscu była dziura w agrowłókninie. Natomiast chciałabym tutaj zasadzić na przykład krokusy, ponieważ jest to miejsce, które widzę z kuchennego okna, a ze względu na to, że jest agrowłóknina, nie jestem w stanie tego wykonać. Kolejnym produktem, który możecie użyć do wysypywania swoich grządek, jest to żwirek. Żwirek najczęściej się stosuje w alejkach, tak jak widzicie teraz na nagraniu, gdzie pomiędzy płytami został on wysypany. Natomiast mam jeszcze wysypany żwirek tutaj w koło lawendy i w koło drzewek oraz tutaj, gdzie jest trawa po prawej stronie. I powiem Wam tak, wygląda to ładnie, natomiast nie jest zbyt praktyczne. Po pierwsze, nie mogę tutaj wysadzić roślin cebulowych, ponieważ żwirek jest zbyt ciężki i nie ma szans, żeby taka roślina wyrosła. Po drugie, żwirek ten bardzo się brudzi, aczkolwiek mój jest biały z takimi nakrapianymi korpeczkami, więc nie jest to bardzo widoczne. Natomiast możecie tutaj zobaczyć, pomimo tego, że rozkładałam materiał, kiedy obcinałam trawę, to i tak żwirek jest brudny i nie jest takim prostą sprawą, aby go wyczyścić.
Trzeci temat jest taki, że wsadzenie tutaj roślin było bardzo ciężkie, ponieważ musiałam odgarnąć dużą warstwę żwirku, pod nim jest agrowłóknina, wyciąć agrowłókninę i dopiero zasadzić rośliny. Mam też problemy z nawożeniem tego miejsca, ponieważ mogę użyć tylko i wyłącznie nawozu płynnego. Rozsypywanie jest również bardzo ciężkie, ponieważ trzeba ten żwirek odgarniać, rozsypywać nawóz. Nie jest to zbyt przyjemne zajęcie. Wygląda on estetycznie, szczególnie pasuje do ogrodów nowoczesnych. Jeżeli w związku z tym nie macie potrzeby sadzenia roślin cebulowych oraz jesteście w stanie utrzymywać taki żwirek w czystości, to oczywiście polecam, jest to fajna sprawa. Natomiast koszt założenia takiej grządki, gdzie jest wysypany żwirek, na pewno jest wyższy niż koszt grządki, gdzie została wysypana kora. Zarówno kora, jak i szyszki mają to do siebie, że nie widać na takich grządkach brudu, więc nawet jeżeli spadną na przykład jesienią drzewa, obcinamy rośliny, to wszystko w tej korze da się zagrzebać i grządka nadal wygląda estetycznie. Dodatkowo rozsypywanie nawozu na pewno jest łatwiejsze niż w żwirku. Szyszki jako ściółka wyglądają dodatkowo estetycznie, ponieważ one w momencie, kiedy jest sucho, się kurczą, w momencie, kiedy jest mokro, się rozszerzają, także taka grządka też wygląda bardzo ładnie. Natomiast na taką powierzchnię, jaką ja tutaj mam, musiałabym mieć ogromną ilość szyszek. Nie wiem, ile bym je musiała zbierać w lesie, aby zapełnić wszystkie rabaty, które posiadam. Bardzo żałowałam, że nie mogę tutaj wysypać szyszek, ale wysypałam korę, która została zakupiona w tartaku i w sumie też jestem zadowolona, ładnie to wygląda. Kora, którą teraz widzicie, teraz jest trzeci sezon. Myślę, że w przyszłym sezonie będę musiała dosypać trochę kory, tak aby wyrównać jej powierzchnię. Popatrzcie, tutaj obcinałam trawy, kora jest wysypana tą trawą, nie pozbierałam do końca traw i nadal to wygląda, powiedziałabym, schludnie, nie ma żadnego problemu. Wysypuję fusy z kawy, też nie są one zbyt widoczne. Wszystko jest w porządku, nie mogę narzekać, dlatego kora, myślę, jest dobrym rozwiązaniem. Żwirek też jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli chcecie zainwestować więcej w swój ogród, chcecie, żeby on wyglądał bardziej nowocześnie oraz powiedzmy czyściej, schludnie. Rozwiązanie z suchą trawą, taką skoszoną, rozsypaną też jest oczywiście dobre, ale powiedzmy sobie szczerze, wyglądowo do ogrodów nowoczesnych nie bardzo pasuje. Posiadanie żwirka w ogrodzie jest też dobre w zimie, w momencie, kiedy odśnieżamy. Jest to super miejsce, żeby zgarnąć nasz śnieg. Wtedy on szybciej topnieje, nie musimy się martwić o to, że rośliny zostaną przemrożone, także warto jest mieć również takie miejsce, w którym znajduje się żwirek. Jeżeli mogę tylko doradzić, radzę, żebyście wybierali taki żwirek, który ma właśnie takie kropeczki, albo może nie wzorki, to jest na pewno złe słowo, ale który nie jest gładki, ponieważ na takim żwirku mniej widać brud niż na żwirku, który jest jednolity. Podzielcie się proszę w komentarzach swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o produkt, który wykorzystujecie na grządkach i który z nich najbardziej lubicie. Podzielcie się również doświadczeniem, czy macie rozłożoną agrowłókninę na swoich grządkach, na swoich rabatach oraz czy jesteście z tego zadowoleni. Zapraszam Was na kolejne swoje odcinki. Pa!